Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy 9. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. Takich miejsc było w Polsce wiele, po modernizacji kraju większość z nich zostało opuszczone, więc mamy co zwiedzać. Zaczynamy! Jesteśmy na głównej ścieżce, prawdopodobnie tamtędy był wjazd. Teraz jak się odwrócimy, zobaczcie, główna droga. Tu nawet wygląda, jakby kiedyś mógł być szlaban, bo takie są podpórki. Masz pasy, zobacz. Pasy, przejście dla pieszych. Ale my będziemy się kręcić na razie po tym terenie. Potem będziemy musieli odpalić mapę, bo ten teren cały jednostki jest ogromny i sobie ją przestudiujemy razem z wami. Ale najpierw chodźmy do koszarów, odpocząć. Tu albo tu. To mi się trochę kojarzy z tą. Ze stołówką, to nie? Mamy taką małą ściągawkę, kogoś to tutaj kiedyś służył. I w sumie tutaj było okienko dla oficera dyżurnego. Ja to zawsze o tych płytkach gadam. One się zawsze zachowają. Granat hukowy. Po prostu tutaj są te rozgrywki paintballowe, ASG. Zresztą widać po ścianach, ile jest plam, ale dzisiaj na szczęście nikogo nie ma. Tutaj widać, może była zeria z drewna. No, była. Widzicie? Tutaj jeszcze zostało, tylko to zostało spalone. Ty, rzeczywiście. No. Trochę mi to się kojarzy z tą, albo z takim wygłuszeniem, o. Ty, ale to jest... Sama była zeria, tutaj masz coś takiego... Sztuczne kamienie, co nie? No, to musiał być jakiś dom jakiegoś, pokój jakiegoś ważnego człowieka, albo taka do zabawy, tak, do miłego spędzania czasu. Tu była bawialnia. A tam pobierali różne jakieś zabawy wokół. Tutaj pobierali krew. Oczywiście musimy sobie mocno domyśleć, co gdzie było. Pomieszczenie jest jedno z tych większych, więc tutaj spokojnie mógł być właśnie koszarowiec. A jak wiadomo, żołnierz lubi zjeść. W sumie wszyscy lubią zjeść, więc pizza. Na bank tutaj leży od 30 lat. Średnia hawajska dla każdego. A co? Idą wybory. Jakieś chyba były próbne strzelania. Dobrze, że nie z ostrej. Pejzaż taki. Zobaczcie, że ta przyroda zawsze się fajnie komponuje właśnie w opuszczone miejsca. Mnie to na przykład zachwyca, bardzo lubię takie rzeczy. A tutaj ktoś szukał skarbu w ścianie. Jak widzicie. To są drzwi antywłamaniowe. Nikt tu nie przejdzie. Nikt. Szczelne jak polskie wojsko. Idę na górę. A przejdę jeszcze tu kawałek i zaraz tam na dach będę. Ten dywizjon powstał z rozpadu 86 batalionu. I chyba w 61 zapadła decyzja o tym, że on powstanie. Później w 62 chyba zaczęło się szkolenie całej kadry. Natomiast rok później dopiero pierwsze strzelania. A kiedy się rozpadł, no to powiemy wam później, bo jeszcze za wcześnie, żeby się rozpadać. Tu jakie kurcze malowidło ścienne, jakiś jest wąż, szatan. Tu mamy jakieś drzewa, góry, trochę jak z Killer 2, wodospad, tylko nie ma tego, Timono i Pumby. O, zobaczcie, United Nation. Wiecie, dużo się mówi o Unii Europejskiej, na przykład o NATO, ale mało się mówi o ONZ. Na pewno kojarzycie, to są te tak zwane niebieskie kaski, misje pokojowe, obserwatorzy i tak dalej. Ale, co najciekawsze, wywodzi się ona z Ligi Narodów i Polska jest jednym z krajów założycielskich, że tak powiem. W 1945 roku w San Francisco, mimo to, że nie było naszego przedstawiciela, no bo to dość niedawno skończyła się wojna, ale my mamy tam swoją historię. To jest bardzo ważne, nie należy o tym zapominać. Może wam się to przyda na jakimś sprawdzianie w szkole, tego nie wiem, mam nadzieję, że jeżeli tak, no to gratuluję. Urbex History uczy i bawi. Ten koszarowiec, bo w sumie nie ten koszarowiec, tylko ten dywizjon był połączony właśnie z 4 innymi bazami i służył jako ochrona powietrzna całej Warszawy i na to właśnie polowałem. Oznaka Wojsk Ochrony Powietrznej Kraju, a właściwie to, co z niej zostało. Jesień 03-04.
A to ciekawostka, bo to w 2001 podobno miało być opuszczone. No dobra, Kuba. Tak, wyciągnij mu wszystkie szczebelki, niech trudniej będzie miał. Niech to tutaj będzie. Ale on to zrobił. Jak? Jobeł. Jak puma. Jak Pumba. Dzisiaj dużo nawiązań jest do tego Króla Lwa. No i jesteśmy na dachu. I fajnie. I fajnie. Fajna pogoda, fajny urbex, Zgadza się. fajna okolica. Na szczęście, zobaczcie w porównaniu. Wczoraj nakręcaliśmy, nie wiem czy kojarzycie taki film, mianowicie z Zamku Książ, gdzie padało, było smutno i strasznie, a dzisiaj już jest pięknie i ładnie. Wziąłeś plecak od ciebie? Nie. Tak se tu stoję i patrzę. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Jolkę. Co chcesz od Jolki? To są poważne, Dychę pożyczyć. to są poważne zamiary. Ej, to jest fajne miejsce, może tutaj będzie internet. To byśmy odpalili laptopa i sprawdzili resztę. No właśnie o tym rozkminialiśmy, bo przed chwilą mówiłem, że gdzieś tutaj są te mobilne właśnie miejsca na... A mogę skończyć? Tak, kończysz. Tutaj od razu uprzedzam wasze pytania, bo zawsze zadajecie pytania o sprzęt. Laptopik Acera Aspire 3. Oczywiście Windows 10 by to się wszystko tam samo skonfigurowało, bo my trochę jesteśmy na bakier z technologią. Intel i5 8 generacji i co najważniejsze, szybki dysk SSD. To jest bardzo ważne dla nas, bo my szybko dzięki temu zgrywamy filmy i to nie jest dysk talerzowy, czyli możemy go nosić. Zrobisz mi hotspota? Możemy go nosić włączonego. W ogóle to daję wam link w opisie tego filmu, żebyście sobie mogli go sprawdzić. Zobaczcie, my jesteśmy teraz tutaj, mamy sztab, koszarowiec, magazyny. To byśmy wszystko zwiedzili, co nie? Potem poszli tutaj na magazyn rakiet. To mamy strefę startową i tu są te stanowiska startowe oraz STZ. Czekaj, to była miejsce użycia samochodu transportowo-załadowczego. Co można tutaj fajnie z tej mapy wywnioskować? Zobaczcie, że magazyn rakiet jest oddalony od całego głównego kompleksu, tak? My jesteśmy teraz gdzieś w tym miejscu. To zwiedźmy to, potem pójdziemy tu, a potem tutaj, co? Pasuje wam taki pomysł? No dobra. I tak musimy wszystko zobaczyć. No to naprzód. No i się nie namęczy z tym laptopem. No plus taki, wiesz, smukły, lekki. I zawsze go sobie wpakuję do plecaka, w sumie nawet bez żadnych pokrowców. A jakby ktoś strzelał do ciebie, to się zamortyzuje na plecach. Przylega na plecy. Jak w jakimś filmie było, że go trafiła ta, co nie? Kula. Leże było. No, No. A my mamy Acera. Ale mamy Excel. No tutaj widzę, że już zaczynacie się umawiać. Kto gdzie ma iść? Łukasz idzie tutaj, No. a my pójdziemy tam. No i bardzo fajnie. I potem się spotkamy tu na środku. Fajnie. Kto się zgubi, tego nie szukamy. Ty zobacz, Kądziu, jak to jest. Baza chyba w 90 roku przestała funkcjonować, tak? Dobrze mówię? Zgadza się. To zobacz, 29 lat temu. Tylko, ale Tylko. aż Prawie tyle co my mamy. nie mógłbyś tędy przejść. No, Tak, zgadza się. tak jak my teraz. Nie mógłbyś tędy przejść, w ogóle zbliżyć się do tego. Zbliżyć się wyśnienia. do tej miejscówki. Tu widzę, że już sobie radzą z kabelkami, co nie? No, Wbijasz to gdzieś dobrze. te zabudowania, ja Tak. pójdę dalej? Ja śmignę tam, bo tutaj jest Łukasz w tym budynku, Dobra. a ty pójść prosto i się spotkamy. Powodzenia! To są hangary na samochody. Coś, co też byliśmy na tym batalionie radiotechnicznym. Na pewno się zastanawiacie, co tu robią te wszystkie opony. No mianowicie są one zrobione przez farbiarzy i przez tych, co się strzelają w ASG. Wejdźmy sobie do pierwszego takiego, albo wiecie co, może sobie wejdźmy do tego. Zauważcie, że jest wycięte tyle metalu, ile się tylko dało. Dokąd sięgnęli palnikiem, tak samo jak i tutaj. Czyli można z tego wnioskować, że były podwójne drzwi, że tak powiem. I tutaj się znowu paliło, ale zobaczcie. Fajne miejsce. Dużo pomieszczeń, ten korytarz jest super. O! To jest kancelaria tajna sztabu dywizjonu, a przynajmniej to, co z niej zostało. Widzicie, małe pomieszczenie, więc tutaj prawdopodobnie przytrzymywali jakieś dokumenty, już nie chcę się mądrzyć. Wiemy, co tutaj było. Tutaj było kratowanie, więc tutaj jest, zobaczcie, tutaj jeszcze było te okienko, które można było otworzyć, drzwi, małe pomieszczenie, które gdzieś tam swoje sekreciki dalej trzyma w tle. Tędy nie było wcześniej wejścia, ale już teraz jest, więc pozwoliłem sobie tędy wejść. I znowu
Myślałem, że to taki kluciak będzie, że wejdę, raz będę musiał wychodzić. A tutaj jak widać, teren jest dosyć pokaźny. Tylko że nic nie zostało niestety. To jest najgorsze. Tutaj jest właśnie to wejście. Ale dobra, później wejściem wyjdziemy, a my idziemy za strzałkami tymi różowymi. Lata minęły. 29 lat. No i czas robi swoje. No ale tak naprawdę w tym przypadku to nie głównie czas odgrywał tą rolę zniszczenia, a sami ludzie. Jak we wszystkim niestety. Sami siebie niszczymy. Palenie wzbronione. Coś, co jest w każdej jednostce wojskowej, tym bardziej opuszczonej. Coś, co zawsze spotykamy, wszystko pisane tą samą czcionką. Proszę bardzo, kolejny hangar na samochody. Natomiast element, który się zawsze powtarza. Natomiast co mamy tutaj? O, tu jest jeszcze parkiet. Więc na pewno nie było tutaj samochodów. Trochę wygląda to jak sala gimnastyczna. Zobaczcie, bo jest wyciąg taki jak do siatki. Coś na tej siatkę rozpinało. No, trochę to wygląda jak sala gimnastyczna. O, a tu jest jakiś napis. Tylko przygaszę lampę, to będziecie go bardziej widzieć. Kultura fizyczna niezbędnym, tam już się ucięło, współkształtującym osobowość żołnierza, obrona, a tutaj wojska. No, trochę poodpadało, trochę jest już to poniszczone. Może wam zrobię tak bliżej, żebyście sobie mogli to sami przeczytać. No ale jeszcze jakieś relikty pozostały. Także wnioskuję z tego, że to na pewno była sala gimnastyczna. Tym bardziej, że tutaj u góry, nade mną teraz, o, widać haki do lin, które były zawieszone i po których się żołnierze mogli wspinać. No, ten napis mnie głównie nakierował i ta podłoga, ale też i te wszystkie pozostałości. A tu na pewno mieli... O, a jak? Proszę. To były wieszaki. Jak się w ogóle już echo zmieniło. No tu prawdopodobnie była łazienka, a znowuż już tutaj był ten hangar, co byliśmy wcześniej. Czyli tak sobie to wykombinowali. Połączyli hangary z salą do ćwiczeń. W większości takich miejsc powojskowych właśnie zostaje pozostawiona, opuszczona, tak jak w tym wypadku służy jako strzelanki ASG. Agencja Mienia Wojskowego część tego terenu sprzedała. Mijaliśmy te tereny po drodze, powstały tam hale, magazyny, tego typu rzeczy. Ale czemu, i nie tylko w tym miejscu, czemu nikt nie korzysta z takich miejsc? Nawet wyprzedając to tutaj na, ciężko powiedzieć, na biura, na cokolwiek. To nie jest problem tylko tutaj, ale w całej Polsce. Z drugiej strony biuro na takim odluciu by raczej nie miało sensu, ale wykorzystać to właśnie jako relikty przeszłości. Przykładowo jak na zachodzie, w niektórych takich miejscach tworzone są muzea, choćby zimnowojenne, a w takim miejscu naprawdę ciekawe muzeum można by było zrobić. Proszę stąd wyjść, bo zadzwonię po wojsko. Tak? Ja jestem wojsko. Pan to najwyżej to ma spodnie z wojska. A pan z czego? Z Ormo? A ja z lumpeksu. A to przepraszam. Czyli teraz idziemy do magazynu, a później do strefy startowej? Tak, strefy startowej dywizjonu. Mam nadzieję, że coś zostało, chociaż Może być różnie. przeglądając wcześniej mapy na laptopie, to nie było to dość obiecujące. Ej, słuchajcie, to tu był chyba ten magazyn rakiet. Tu? No. To tutaj pasieki. Powtarzają się, widzicie, jeszcze kamienie. Tak, tutaj był magazyn rakiet i co najważniejsze, że ten magazyn rakiet był oddalony. O, widzicie? Ogrodzony był przede wszystkim wałem od głównej części dywizjonu. Tutaj jest takie wzniesienie.
Po to, że jakby to, że tak powiem, pierdykło, To z dala od żeby się- ludzi. Dokładnie, z dala od ludzi. Teraz jak pójdziemy w tamtym kierunku, to będzie ta strefa, ogniowa strefa dywizjonu. No, czyli niech wam zadziała wyobraźnia. Tu kiedyś stał magazyn. A w ogóle jeszcze wrócę do tych właśnie rakiet, które były używane, tego systemu Wołchos. Wołchow. Przepraszam. Na tamte czasy był nowoczesne, ale ostatnie strzelanie było w latach 90. był na okolicznym... 1990 na okolicznym poligonie, Nie w 2001? a w 2001 było ostatnie strzelanie z tego systemu, ale to już było nad morzem, bodajże w Gdyni, z tego co pamiętam. Jeżeli dobrze pamiętam, to strzelał ten sam starszy chorąży. Który strzelał wcześniej. Tak. Zobaczcie, nie wiem czy to jeszcze tamte czasy, ale tutaj jest siatka maskująca zagrzebana. To czemu ona jest niebieska? A tu u góry, znaczy tu pod nami jest właśnie ten schron. No niestety nie ma do niego wejścia. Moglibyśmy wam pokazywać te wszystkie stanowiska tutaj dookoła, ale one wyglądają identycznie. Po prostu to są takie okrągłe cosie. To jest wszystko już zdawane przez las, natomiast żeby wam to pokazać, to najlepiej jest wystartować dronem. XXI wiek, każdy ma swój przenośny samolocik na plecach. I tutaj kończy się nasza wyprawa po 9. Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej. A ja chcę tylko delikatnie przypomnieć, że jest początek października, a pod koniec października wiecie co się dzieje, wchodzi nasza książka. Dzisiaj wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji, Instagramie, Facebooku. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Wchodzimy tam, gdzie nie wolno.